Siemanko, witajcie na... Siema, witajcie na następnej wyprawie. Nie wiem, czy pamiętacie z ostatniego odcinka, jak byliśmy w Skażonej Wsi. I na razie za nami jest las, ale będzie tam obóz, ponieważ... Tutaj dzisiaj ścielnisko, ale będzie San Francisco. Bo nocujemy tutaj i rozbijamy obóz. Ty, czemu tutaj jest piasek w tym namiocie? Nie wiem, może spałeś gdzieś na plaży. Co, jak zamknąłem bagażnik, to chmura pyłu poszła, więc z bagażnika może być. Nie, był w środku w namiocie piasek. Tak wygląda chodzący namiot. Nawiedzony namiot. To żyje. Ty, bez kitu. Ostatni raz komukolwiek pożyczam namiot. Jest cały w środku uwalony piaskiem. On nie żartuje. Łukaszu, bo ty podobno chrapiesz. Tak jak mówiłem, muszę nagrać was, bo wszystko wywalacie na mnie, ale wy będziecie kisić się w namiocie, a ja sobie elegancko będę spał w hamaczku pod tarpem. To będzie strasznie nudne, jak ty będziesz się tak rozwijał. Dobrze, bo jestem skupiony, jelito wypadło. Teraz W tym przypadku powinno wypaść. tak. Teraz cyk. Normalnie jakby komuś z was wypadło jelito, to idźcie szybko do lekarza. Ale w tym wypadku ślepa kiszka i wszystko jest ok. Pierwszy człon rozwieszony, zakotwiczony. O, i można spać. Tada! Pokaż główkę. I tak będziesz spać, tak? Jeszcze dach muszę zrobić. No to działamy. Ale hamaczek pierwsza klasa. Jakby ktoś chciał zrobić pranie, to mam 20 metrów tego. Łukasz, powiedz mi, czy w 6. klasie podstawówki myślałeś kiedyś, że w 2019 roku będziesz spał w hamaku pod tarpem? Myślałem, że w 2019 roku będą latające samochody i że będę już miał działkę na marcie. Ale byłem marzycielem zawsze. A tam ciągle Jakub i jego tyłek. O, jaka siateczka. Piwolek, Bossa. Prawdziwy kocyk. boss nosi boss. No dobrze, już jesteśmy w miarę ogarnięci. Za chwilę tutaj po środku nastąpi butla, ogień mały, bo to las, jest sucho. Ale będziemy sobie gotować kolację, a za tego czasu, no niestety trzeba było zabrać trochę elektroniki do lasu i musimy to wszystko pozgrywać. Tle jestem ja, a za mną jest pałac. Co robisz? Oglądam sobie Instastory. Czyje Instastory? Nasze Instastory. Na naszym Instagramie? Na naszym Instagramie Urbex History Podłoga Oficjal. No i fajnie. A może byś wziął się za gotowanie, co? Odpoczywam po ciężkim dniu. A, strasznie się zmęczyłeś. A, pokażę wam, jak wychodził Kuba. Tak się śmiał. Operator amator. Dobrze, pracuj łokciami. Nasza polowa kuchnia bojowa powoli jest gotowa. Będziemy sobie gotować wodę na herbatę, zrobimy sobie kawusie jeszcze. Kawę o tej godzinie? Herbatę. No i popsułeś mi koncepcję. Ale Kądziu to wymyśliłeś. Fajnie, co? Niech cię pierony. Tak nie będzie. Żeby nie spadło. Maria. No dobra. No dobra, to jeszcze raz trzeba wodę nalać. Gdzie jest to panie? Chcę, Łukasz, żebyś był świadom, że ja tego nie usunę z filmu. Dobra, jest drugie podejście. To tak bardziej z ciekawości tutaj instaluję. Czy coś będzie do nas zachodziło na w nocy. Konstrukcje alfejskie, ale powinno działać. Akumulator przyciesiony do drzewa. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Dokładnie. Świeci się na czerwono? Huta się odezwała. Huta 99. No i za drugim razem się udało. Wyborne. Zawsze muszą być straty w ludziach albo w wodzie, ale kolacyjka spoko. Więc zjedliśmy standardowo urbexowe parówki i kanapki i jutro będziemy pić kawę. Śledzik nam się tylko wylał. Wszystko nam ubrudził. I przychodzi ten moment, kiedy już jest wszystko zjedzone i trzeba iść spać. I zrobiliśmy sobie z butelki lampę.
Także zakładamy dresiwo, ładujemy się do środka, sprzątamy tutaj teren, żeby nam lisy w nocy nie przyszły i idziemy spać. No dobrze, więc my już jesteśmy gotowi do spania. Łukasz niestety musiał wylecieć do hamaka, ale to nie dlatego, że nie lubimy go, tylko on po prostu nie potrafi spać. Nie potrafi spać, czyli chrapie. Bardzo chrapie. Ale mamy z nim radio tutaj w razie co. Łukasz, powiedz Państwu dobranoc. Po pierwsze to wy nie potraficie spać, bo wy też chrapiecie, tylko macie delikatne sny. A po drugie, dobranoc Państwu. No dobrze, to dobranoc. Widzimy się rano. Pa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się spało? No trochę zimno było, Kądziks. nie powiem. Zimno. No i przede wszystkim to definiuje tą noc. Mróz. Przenikliwy mróz. Ale nie padało i to najważniejsze. Tak. Jeszcze tylko Łukasz, który nie chce się odezwać. Łuki! Ty, dzisiaj jest niedziela, więc ubieramy się, ogarniamy i idziemy do kościoła. Dzień dobry, to my już wszyscy na nogach jesteśmy, ale nasza fotopułapeczka cały czas pracowała. Właśnie jestem ciekaw. Mówiłeś, że w nocy słyszałeś jakiegoś lisa, co nie? Nie słyszałem, że coś czekał, ale w oddali. Jestem ciekaw, czy się skusi, żeby podejść tutaj. To jest pierwsze ujęcie z nocy. Nie wiem, czy na kamerze to widać. No to teraz przerzucam obraz, jak łazimy się jeszcze kręcimy, co nie? Wbijamy do tego namiotu. Tak. A jak się stąd wychodzi? I następne ujęcie jest, jak wychodzimy z namiotu, czyli kurczę, nic nas w nocy nie podchodziło. Nie było tu żadnych demonów. Czekaj. 7, 8, o. No jesteśmy tylko my, jak rozstawiamy sprzęt i jak wstajemy. Otwarty już jest namiot, co nie? Czyli nic nas w nocy nie zeżarło. Ale propos zeżarcia, to my za chwilę robimy śniadanko. Jajeczka na twardo po śląsku. Czyli z węglem. Kawcia też już jest zrobiona, Konrad też już jest zrobiony. I tutaj zobaczcie, było tak, Amba Fatima był, obóz i go nie ma. I zobaczcie, w jakim stanie zostawiamy obóz. Nie widać nic. I jak tutaj stąd odjedziemy, to nikt nie będzie wiedział, że tu byliśmy. No. Zabieramy śmieci. Jemy i jedziemy na kościół. Zawsze najgorsze jest to, że jak rano się obudzimy, to trzeba się przestawić w taki tryb urbexowy. Człowiek jeszcze by pospał, ale już nie może, ale dalej jest taki zakręcony, tak? Więc możemy się zacinać, więc musicie mieć to na uwadze i nam wybaczyć. A w ogóle jak się czujecie po noclegu w skażonej wsi? No tak, Zmieniajcie. bardzo skażony. Ale to... Dolnośląski Czarnobyl, smog głogowski. Tak, a tak na poważnie to po prostu noc była bardzo zimna, więc często się budziłem, ale poza tym to naprawdę fajnie się obudzić w lesie, a nie po środku miasta, jak to zazwyczaj bywa. No dokładnie, fajny chillout się zrobił. Zatrzymaliśmy się na chwilę, aby wam coś pokazać. Stara tablica informacyjna o miejscowości Wróblin Głogowski. Czyli jesteśmy w dobrym miejscu. Tutaj na tym terenie mieszka tylko jedna osoba. Potem wam pokażemy z drona. Ten teren widać z lotu ptaka i na mapach Google'a takie są parcele, gdzie ludzie mieszkali. A tymczasem powoli do kościoła. Uwaga, obszar Huty Miedzi Głogów podlega obowiązkowej ochronie. Decyzja o tej ochronie, czyli o powstaniu obszaru chronionego zapadła w 1987, ale wysiedlenia zaczęły się dopiero 4 lata później, czyli w 1991. Więc to wszystko, gdzie teraz jesteśmy, to kiedyś tutaj była miejscowość. Wróblin Głogowski, tak? Tak. W sumie nawet widać po drzewach, to wszystko jest bardzo młody las. No, Tu wszędzie to były prawda. parcele dookoła. Ale wiecie co? Idziemy tam. Do kościoła. Tylko jak złapię ostrość. O.
Swoją drogą mamy niezłego farta, tak samo jak w zeszłym roku na majówkę. Cały czas uciekamy burzy i w nocy tylko troszeczkę pokropiło, ale wszyscy do nas dzwonią znajomi, że u nich burza, wiatr i w ogóle jest kiczowo, a u nas jest wręcz fajnie. Ty nie ściągaj wilka do lasu. Jeszcze mamy 2 dni tej wyprawy. Wilk jest w lesie Wilk jest zły. i ma bardzo ostre kły. Jak w Omenie to ten krzyż spadł, co nie? Na księdza. Znajdujemy się w niegdysiejszej wiosce, w której przetrwał jeden dom i kościół, który już jest opuszczony i do którego zaraz wejdziemy. Tu jest ten krzyż. Wiesz, to taki wiejski kościół, to nie musiał być duży. Zgadza się. Naprawdę fajne zdobienia, przede wszystkim malunki. Zobacz, rok pański 1964. Świątynia ta została odnowiona w 64, ona powstała dużo wcześniej. I muszki latają. Jak grom. Ale zobacz na suficie nawet na te zdobienia. Musiał być tutaj jakiś artysta, bo to jest ręcznie malowane wszystko. Tak. To nie zatrudnili kogoś takiego podczas odnowy tego kościoła w 64. Zobaczcie, że jest tak samo ocieplane jak reszta budynków. Zgadza się, słomą. Słomą. A zobaczcie, nawet takie zdobienia zostały się. Aha, tu u góry rzeczywiście. Ach, no już raczej nie wejdę tam wyżej, bo to jest drewniana, spróchniała podłoga. O kurde! Szybko uciekam! Gniazdo szerszeni? Chyba os, ale koło mojej twarzy przyleciało około 50 os. Nie no, przesadziłem, jest z 15. Z 5000. Mogły zabić. Jak się nazywa to, że trzymają te kielichy? No to chyba właśnie po Eucharystii. Nie, Eucharystia to jest to, co się bierze do buzi, a to jest... Psał też... To się nazywa tabernakulum. Tabernakulum właśnie przy ołtarzach jest, to by pasowało. No co innego mogło tutaj być? Ale to jest tutaj na razie maskotka. Jak wytresować smoka? A to nie jest Stitchek? Coś mówię? Może Może się przypomina. Na pewno tutaj, gdzie teraz stoimy, to był ołtarz, co nie? Ołtarz, tutaj ksiądz rozpoczyna Odprawiam nabożeństwo. Bardzo ładny jest ten kościół, ty, ale można wejść na górę, wiecie? Ale wiecie co? Propos zdobień. Zobaczcie na tego Jezusa. To jest metal. Naprawdę dobry artysta tu musiał mieszkać. On chyba wisiał na tej ścianie i spadł. O, całkiem może... Tak, bo są nawet haki. No, są haki, dokładnie. Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. I gniazdko, czyli był Chrystus podświetlany. Pozostałości po ławce. Z niej za wiele nie zostało. W niej właśnie siedzieli wierni. Na mszy, przed i po. Nie no, wieża jest nad nami. Nie, wieża jest tu chyba. No tu i nad nami. Ale nie wejdziesz tam, bo nie masz, tu masz schody tylko na to piętro, gdzie są osy, a wyżej już nie masz nic. Tam trzeba by drabinę ogarnąć. Zresztą, to jest łatwe. A! Bo tutaj jest, było wejście na wieżę, ale zostało wyrwane właśnie ta drabina. Dałoby się wejść, ale widzisz, tu jest dziura i tam musiała być jakaś drabina. No to po tym się trzeba wspiąć, po tej desce. No tak, ale przy okazji masz ostry dookoła głowy. Jesteś uczulony? Nigdy mnie żadna nie urządliła i pewnie dlatego się ich boję. Tutaj lata na przykład bąk. Koło mnie. Dlatego o ciebie. To nie jeden. To co, pchasz się na górę? Trzeba spróbować. No. Oczywiście Łukasz wejdzie jako pierwszy. O ile wejdę, Asekurował. bo mówię, mogę przed tymi osami uciekać jak mała dziewczynka. Od razu na lewo musisz iść, jak nie chcesz stać koło nich. Powiem ci, że na górze jest tego jeszcze więcej. Dobrze ci idzie, dobrze uważaj na buta. Masz siły. Jesteś wojownikiem, super Łukasz. To jest ninja. To teraz właśnie na górę. Tak, spoko jest. A jest. Cyk, główka wyszła. Jak to jest, że
całą wioskę zrównali z ziemią, a kościół zostawili. Jest stabilnie? Nie wiem, skąd się to mogło wziąć. Może, że stał, nie wiem, na poświęconej ziemi? Czy o co chodzi? W sumie to dopiero teraz do mnie doszło, że jesteśmy tak naprawdę w kościele jednak, więc zdjąłem czapkę. No ale pójdźmy sobie na zachrystię. Zobaczmy, co tam słychać. Tutaj mógł wisieć taki dzwonek. Jak ksiądz wychodził stąd, to dzwonił i wszyscy, którzy tutaj siedzieli, wstawali. Takie niewielkie pomieszczenie. Tutaj mogły stać jakieś, nie wiem, to się nazywa chyba dewocjonalia, czy coś takiego. Tu jest deska i papierosy w rogu. A tutaj czemu to miało taki kwadracik? Czemu było okno zamknięte? Nie wiem, może jakieś rzecz z drugiej strony jest kompletnie inaczej, jest normalnie, tak? Więc jeżeli ktoś z was ma jakikolwiek pomysł, dlaczego to jest zrobione tak, a nie inaczej, to piszcie w komentarzu. Stary strych w starym kościele. Ale zobaczcie, jakie to jest magiczne miejsce. Stary drewniany kościółek. Cisza, spokój. Przy okazji chyba nad ołtarzem za chwilę staniemy. Też nie jest fajne to, wszędzie latają pszczoły i No właśnie, parafrazując klasyka, czy to zawsze muszą być pszczoły? Czy tutaj coś na wciąganie? Siema! Jestem roszpunką na wieży. To wypuść tą swoją blond włosy z brody i możesz zjechać na dół. Ale złe osy nie chcą go puścić! No właśnie. Nie mam smoka, ale mam osy. Nie ma smoka, ale masz osy. No, ale mam całe statko przynajmniej. Dużo ich tam jest? No, całe gniazdo tu jest. Wokół ciebie latają w ogóle. Także dwie rozpunki na wieży. Stary kościółek w miejscowości, która już nie istnieje. Widok z góry. I my schodzimy powoli na dół, bo zaraz nas jedzą osy. Także widzimy się z Kubą na dole. Chłopaki już powoli schodzą na dół. Ten odcinek dobiega końca, ale jeszcze go nie wyłączajcie. Tak się kończy dzisiejszy dzień. Dwudniowa wyprawa po skażonych wioskach. Zgadza się. Pamiętajcie, w naszym Instagramie będzie nam bardzo miło, jeśli zawitacie na Urbex, Historia Podłoga, Oficjal. No i do zobaczenia, cześć. I pamiętajcie również o subskrypcji i nie tylko, bo trzeba jeszcze kliknąć taki magiczny dzwoneczek. O, i jak macie taki czerwony przycisk pod tym filmem, to on się musi zapalić na szaro. I teraz kończymy i wchodzą napisy końcowe. Elo! Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!